Witajcie! Zabieramy Was dzisiaj na Wielki Gościniec Litewski, jeden z najważniejszych szlaków łączących Rzeczpospolitą z Litwą. Wybierzemy się na zamek, który swoje najlepsze czasy zawdzięczał wpływowym kobietom i który przed rozbiórką w czasie II wojny światowej uratował nietuzinkowy podstęp miejscowego archeologa. Odwiedzimy miejsce pradawnych obrządków i prawdopodobnych zlotów czarownic, z którego rozpościera się niesamowity widok niczym w Amazonii. Sprawdzimy także, co strasznego spotkało Napoleona Bonaparte podczas wizyty w kościele. Na zakończenie opowiemy, co robili Szkoci w polskim miasteczku słynącym z wyjątkowej tolerancji religijnej. Zamek w Liwie to jeden z najciekawszych zabytków pogranicza Mazowsza i Podlasia. Kryjący się wśród sielankowych łąk i pól na sztucznie usypanej wyspie, szczyci się fascynującą historią i legendami. Strategiczne znaczenie przeprawy przez Bród na Liwcu dostrzeżono już w XIII wieku. To wtedy wybudowano tu drewnianą warownię, która już w 1279 roku oparła się najazdowi Jaćwingów. Murowany zamek wzniósł tu książę mazowiecki Janusz I Starszy na przełomie XIV i XV wieku. Swoją rozbudowę zamek zawdzięczał kobietom. W XVI wieku rozpoczęła ją księżna Anna Mazowiecka, a dokończyła królowa Bona Sforza. To na lata jej panowania przypada złoty okres warowni, w której arsenale było kilka dział i 28 hakownic. Królowa spędziła na zamku w Liwie 8 lat po śmierci Zygmunta Starego. Majątek wracającej do Bari Bony wywoziło z liwskiej warowni 12 wypakowanych po brzegi wozów. Jednak na miejsce dotarło tylko 11. Ten zaginiony trafił ponoć z powrotem do Liwu i został ukryty w jednym z lochów, którego do dziś nie odnaleziono. Oryginalnym, nigdzie indziej niespotykanym elementem układu zamku w Liwie był tak zwany przygródek, czyli budynki gospodarcze postawione w całości lub częściowo na palach. Znajdowały się tam stajnia, piekarnia, dom wielki, dom grodzki, kuchnia i niewielki szpital. Wraz z zamkiem rozwijało się także miasteczko, które łączył z warownią długi drewniany pomost. Niestety podczas najazdów szwedzkich zamek został dwukrotnie zdobyty i w dużej części zniszczony. Na gruzach zamku w XVIII wieku postawiono barokowy dworek przylegający do wieży.
Służył on jako siedziba kancelarii starostwa. W tym stanie zamek przetrwał do II wojny światowej, kiedy to naziści planowali rozebrać go, a cegły wykorzystać na budowę obozu koncentracyjnego w pobliskiej Treblince. Przed zniszczeniem ocalił zamek polski pisarz i archeolog Otto Werpachowski, który wmówił hitlerowcom, że zamek zbudowali Krzyżacy jako najdalej na południowy wschód wysuniętą warownię państwa zakonnego. Dzięki jego podstępowi zabytek został zabezpieczony, a nawet częściowo odbudowany. Po wojnie w latach 50. przeprowadzono w warowni prace badawcze, a następnie częściowo odbudowano zamek oraz dwór. W 1963 roku powstało Muzeum Zbrojownia na zamku w Liwie. Przebywając na zamku, być może uda wam się spotkać legendarną Żółtą Damę, czyli Ludwikę Kuczyńską, żonę kasztelana liwskiego Marcina. Zakochany i piekielnie zazdrosny małżonek posądził niemłodą już i nieodznaczającą się szczególną urodą małżonkę o zdradę, gdy w tajemniczych okolicznościach zniknęły 3 brylantowe pierścienie. Kasztelan był przekonany, iż Ludwika obdarowała nimi swoich kochanków. Następnego dnia o świcie, ubrana w żółtą suknię kasztelanowa, została ścięta na wielkim głazie na dziedzińcu zamkowym. Niedługo po tym pierścienie odnalazły się w gnieździe sroki. Od tamtej pory po zamkowych komnatach przechadza się Żółta Dama i przekonuje napotkanych o swojej niewinności. A jak wyglądał zamek za tamtych czasów, przekonacie się oglądając makietę eksponowaną w zamkowych piwnicach. Dla zwiedzających zamek udostępniono salę w dworze, a także wieżę bramną. Z dawnego domu dużego zachowały się jedynie gotyckie piwnice i część okalających go murów. Na zamku możemy obejrzeć jedną z największych kolekcji broni w Polsce. Zobaczycie tutaj bogatą kolekcję szabli, strzelb, bagnetów, mundurów, hełmów, a także karabiny i pistolety z okresu II wojny światowej. Na pozostałych wystawach podziwiać można kolekcję portretów sarmackich z XVII i XVIII wieku oraz obrazów i grafik o tematyce batalistycznej. W największym pomieszczeniu dworu, reprezentacyjnej sali rycerskiej, można zobaczyć kolekcję XVIII-wiecznych, całopostaciowych obrazów przedstawiających królów Polski. W rogu znajduje się jeden z 12 zachowanych w Polsce XVIII-wieczny piec w typie holenderskim, z malowanymi ręcznie kaflami przedstawiającymi urocze scenki rodzajowe. Jeśli podoba Ci się nasz film, proszę zostaw łapkę w górę oraz rozważ subskrypcję kanału i włączenie powiadomień. Siedem kilometrów od Liwskiego Zamku znajduje się punkt widokowy Sowia Góra. Z tego niewielkiego wzgórza
roztacza się niezwykły widok na dolinę rzeki Liwiec wraz z jej dzikimi i nieregularnymi zakolami. Można stąd obserwować dzikie ptaki i zwierzęta oraz podziwiać piękno krajobrazu pogranicza Mazowsza i Podlasia. Urok tego miejsca zmienia się wraz ze zmieniającymi się porami roku. Na Sowią Górę i leżącą u jej stóp rzekę Liwiec podążają tłumy wielbicieli odpoczynku nad wodą. Miejsce to jest popularnym przystankiem dla kajakarzy, paralotniarzy i wszystkich, którzy chcą odpocząć z dala od cywilizacji. Sowia Góra to nie tylko ładne widoki, ale też bardzo stara historia związana z tym szczególnym miejscem. Najstarsi mieszkańcy wspominają o legendach sięgających prehistorii. Dla ludów pierwotnych wzniesienie to było miejscem odprawiania obrządków ku czci słońca i drzew oraz zaklętych w nich bożków. Legendy mówią też, iż zlatywały się tu czarownice, aby decydować o losach okolicznych mieszkańców. W bardziej współczesnych nam czasach każda przetaczająca się na tych ziemiach wojna dawała okazję do ostrzeliwania z Sowiej Góry wrogów. Strzelali stąd Szwedzi, Prusacy, Rosjanie i Niemcy. Dziś strzelają tu najczęściej migawki aparatów miłośników ptactwa, które szczególnie upodobało sobie nieskażone tereny Doliny Liwca. Z przepięknie położonego Liwu przenosimy się na dalszą część wycieczki do pobliskiego Węgrowa. Po drodze możemy wpaść jeszcze na chwilę nad Węgrowski Zalew, który powinien szczególnie przypaść do gustu miłośnikom różnych aktywności wodnych. Znajdują się tu stanowiska dla wędkarzy, strzeżone kąpielisko z plażą, boiska sportowe i plac zabaw, a także wake park. Wokół znajdziecie także ścieżki rowerowe i spacerowe. Bazylika Mniejsza pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny jest najstarszym budynkiem Węgrowa. Pierwsza wzmianka o drewnianym kościele pochodzi z 1414 roku. Pierwszy murowany budynek świątyni w stylu gotyckim został wzniesiony w XVI wieku. Jednak już na początku wieku XVIII Szwedzi spalili kościół z pomocą węgrowskich protestantów. Niespełna 10 lat później odbudowano go w stylu barokowym według projektu Tylmana z Gammeren. 9 września 1939 roku kościół został zbombardowany i przez cały okres II wojny światowej był zamknięty. Po zakończeniu działań wojennych przywrócono mu funkcje parafialne.
Wewnątrz bazyliki możemy podziwiać twórczość najwybitniejszych przedstawicieli warszawskiego środowiska artystycznego XVIII wieku, w tym najlepszego z działających wówczas w Polsce malarzy fresków Michała Anioła Palloniego, który wykonał tu 9 ogromnych, malowanych na ścianach ołtarzy iluzjonistycznych. Ołtarze obrazują dogmaty katolickie sporne z protestanckimi, związane głównie z kultem Maryi i świętych. Najbardziej znanym zabytkiem węgrowskiej bazyliki jest słynne zwierciadło Twardowskiego. Legenda łączy lustro z osobą maga Jana Twardowskiego, który wywołał za jego pomocą dla króla Zygmunta Augusta widmo Barbary Radziwiłłówny. Obu spotkała wkrótce za to śmierć. Gdy w 1812 roku do Węgrowa zawitała armia Napoleona Bonaparte, wódz postanowił na własnej skórze przekonać się o prawdziwości legendy. Podczas seansu zobaczył w nim klęskę, jaką miała ponieść jego armia pod Moskwą. Przerażony upuścił lustro, które pękło na 3 kawałki. Otoczone aurą tajemnicy zwierciadło znane jest w całym kraju i przyciąga do Węgrowa wielu turystów. W podziemnych kryptach zabytkowego kościoła poreformackiego mieści się ekspozycja muzealna Węgrów, miasto wielu kultur i religii. Dawny Węgrów był miastem parafialnym dla luteran z Warszawy. Arianie mieli tu słynną na całą Europę drukarnię, a Żydzi wytwarzali Torę. Krótko mówiąc, była to najjaśniejsza, wielonarodowa i wielowyznaniowa Rzeczpospolita w pigułce. Dziś po większości z nich pozostały jedynie opowieści. Miasteczko powstało na pograniczu zachodu i wschodu Europy, na ważnych szlakach handlowych, gdzie ścierały się przed kilkoma stuleciami wpływy polskie, ruskie i litewskie, i w którym żyli Polacy, Niemcy, Żydzi i Szkoci, których sprowadził tu znany z sienkiewiczowskiej trylogii Bogusław Radziwiłł. To dzięki nim Węgrów zasłynął jako miasto tkaczy. Mieszkali tu obok siebie chrześcijanie wyznań protestanckich, katolicy, prawosławni, a także wyznawcy judaizmu. Miasto było swego rodzaju fenomenem na arenie krajowej, a nawet w XVII-wiecznej Europie. Zbudowane z cegieł półkoliste sklepienia, długie korytarze, płytkie nisze i niewielkie salki stanowią idealne tło dla podzielonej na 5 sektorów ekspozycji opowiadającej historię miasta i religii związanych z Węgrowem. Obok eksponatów takich jak stroje, książki czy przedmioty codziennego użytku znajdziecie tu zdjęcia, opisy, mapy i projekcje multimedialne. Dziękujemy, że obejrzeliście cały film. Napiszcie w komentarzu hashtag Zobaczmy to razem oraz co chcielibyście jeszcze zobaczyć na naszym kanale. I pamiętajcie o subskrypcji.